Na film zaprasza zespół szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli. Z czym kojarzymy Warszawę? Z pomnikiem Syrenki, której legendy znamy jeszcze ze szkoły podstawowej. Ze Stadionem Narodowym? Z Pałacem Kultury i Nauki, który mogliście widzieć w poprzednim odcinku Siłowni Umysłu. Czy może z Zamkiem Królewskim? Na pewno Warszawa kojarzy się z tymi wszystkimi miejscami, ale jest jeszcze jeden symbol wpisany w pejzaż naszej stolicy, o którym warto opowiedzieć. Budził on kontrowersje już na etapie projektu. Przetrwał wiele dziejowych zawieruch. Bały się z nim walczyć nawet komunistyczne władze, a dziś przyciąga setki turystów żądnych zdjęcia na jego tle. O czym mowa? Oczywiście o kolumnie Zygmunta. Posąg króla Zygmunta III Wazy stanął na 22-metrowej kolumnie korynckiej. Dokładnie 24 listopada 1644 roku. Ale to nie tylko data jest powodem, dla którego nagrywamy dzisiejszy odcinek. Czy zastanawialiście się, co taki pomnik robi w centrum Starego Miasta? Czy jest to hołd dla króla od wdzięcznych mieszkańców, którzy chcieli w ten sposób uczcić przeniesienie stolicy? Otóż historia powstania tego monumentu jest nieco mniej romantyczna. Władysław IV Waza, chcąc wzmocnić władzę królewską oraz gloryfikować dynastię Wazów, zainicjował powstanie Forum Wazów, czyli swoistego traktu komunikacyjnego, zwieńczonego pomnikami królów z dynastii Wazów. Ostatecznie z pomysłu tego niewiele wyszło, ale król Władysław IV Waza uczcił pamięć swego ojca, wystawiając pomnik Zygmuntowi III Wazie. I nie obyło się tu bez kontrowersji, ponieważ pomnik ten w owym czasie był jedyną kolumną w Europie przedstawiającą świecką osobę. Nie spodobało się to w szczególności nuncjuszowi papieskiemu, ponieważ zgodnie z tradycją tego rodzaju wywyższenie było dotąd zarezerwowane dla Matki Boskiej, Chrystusa i świętych. Jednak król przekonał nuncjusza do zaprzestania blokowania budowy, zapewniając mu komfortowe warunki do medytacji oraz specjalną dietę w więzieniu, dzięki czemu sprzeciw kościoła osłabł, a wizerunek króla ubranego w zbroję, przyodzianego w płaszcz koronacyjny, dzierżącego w prawej dłoni miecz, a w lewej krzyż, mógł stanąć w centrum Warszawy przy zgodzie Watykanu. Co prawda, może się wydawać, że kolumna Zygmunta to symbol pychy, a wrażenie takie potęguje jeden z łacińskich napisów ulokowanych na zachodniej stronie kolumny, który po przetłumaczeniu brzmi: Zygmunt III, z mocy wolnej elekcji król Polski, z tytułu dziedziczenia, następstwa i prawa, król Szwecji w umiłowaniu pokoju i w sławie pierwszy pomiędzy królami, w wojnie i w zwycięstwach nie ustępujący nikomu, wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolicę i ziemię moskiewskie zdobył, wojska rozgromił, odzyskał Smoleńsk, złamał pod Chocimiem potęgę Turcji, panował przez 34 lata, w szeregu 44 król, dorównał w chwale wszystkim albo zgarnął całą. Opis ten jest pełen dumy z osiągnięć króla. A jest to duma w pełni zasłużona, bo władca ten m.in. zdobył Moskwę, a także formalnie nosił tytuł króla szwedzkiego, co mogło uchronić kolumnę przed zniszczeniem, gdy kilka lat po jej postawieniu Szwedzi zdobyli Warszawę podczas potopu szwedzkiego. Oczywiście kolumna pierwotnie była usytuowana nieco inaczej, ponieważ wieńczyła bramę, która otwierała wejście na Stare Miasto. Zmieniało się również otoczenie pomnika, a także przez lata przeprowadzono kilka gruntownych renowacji kolumny. I mimo, że symbol władzy królewskiej przetrwał potop, wojnę północną i inne dziejowe zawieruchy, monument został zniszczony podczas powstania warszawskiego w nocy z 1 na 2 września 1944 roku, trafiony pociskiem z niemieckiego działa czołgowego. Posąg króla upadł jednak na ziemię w taki sposób, że nie uległ poważniejszym uszkodzeniom. Utrącona została tylko część przedramienia lewej ręki z krzyżem oraz szablą. Po wojnie kolumnę Zygmunta odbudowano, a uroczyste odsłonięcie nastąpiło w dniu oddania do użytku trasy WZ 22 lipca 1949 roku. No i jeszcze kilka ciekawostek. Istnieje legenda, że carowi Rosji Piotrowi Wielkiemu pomnik się ogromnie spodobał, a ówczesny władca August III obiecał mu ją dostarczyć do Petersburga. Ale ze względów technicznych nie było to możliwe, ponieważ przy transporcie do Warszawy samego trzonu kolumny pracowało około 300 osób, co stanowiło ogromne logistyczne przedsięwzięcie. Możecie to ocenić sami, ponieważ dwa pierwsze trzony kolumny są eksponowane do dziś przy Zamku Królewskim od strony trasy WZ. Figurą przesuniętą o 6 metrów w kierunku północno-wschodnim i lekko obróconą względem pierwotnego położenia możemy podziwiać do dziś.
A z szablą króla związany jest przesąd, wedle którego opuszczenie szabli przez króla zwiastowało nieszczęścia i upadek miasta. I tu dziś zakończymy, zachęcając Was do odwiedzenia warszawskiej Starówki. Wesprzyjcie nasz kanał i zostawcie suba. Podeślijcie film znajomym, a także zerknijcie na nasze media społecznościowe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.